Psitakofagia, czyli papugożerstwo, była powszechna w społeczeństwach borykających się z ograniczonymi źródłami białka zwierzęcego. Papugożercami były plemiona prekolumbijskiej Ameryki, ludy Afryki Zachodniej i Chin za czasów dynastii Tang, a australijscy aborygeni jedzą papugi do dziś. Nieuchronnie w obliczu głodu w ich ślady poszli też niektórzy europejscy odkrywcy i osadnicy. Jeszcze w XIX wieku placek z mięsem papugi był standardowym daniem pionierów na australijskim odludziu, a odkrywcy Ameryk jadali papugi przyrządzane przez miejscowych Indian, jak również spożywali swój cenny papuzi ładunek, kiedy ich powrót przez Atlantyk pokrzyżowały przeciwności pogodowe i stanęli przed groźbą śmierci głodowej. Jeden z uczestników wypraw do Ameryki deklarował, że Nowy Świat oferuje liczne przysmaki dobrej jakości i smaku, w tym różnego rodzaju papugi. Ktoś odwiedzający Indie stwierdził, że mięso papugi jest delikatne, ma bogaty smak i rozpływa się w ustach. A znany amerykański ornitolog przyznał, że mięso młodych papug karolińskich nadaje się do jedzenia i dlatego poluje się na nie. 100 lat później ta jedyna rodzima papuga w Ameryce Północnej całkowicie wymarła. Choć trzeba przyznać, że papuga karolińska była tylko kulinarną ciekawostką, a do jej zagłady przyczynił się głównie przemysł kapeluszniczy, o którym opowiedziałem w poprzedniej części tej serii. Ale czy ludzie zawsze jedli papugi z konieczności? Otóż psitakofagia przybierała podobne formy jak antropofagia, czyli jedzenie ludzkiego mięsa. W historii ludzkości mieliśmy kanibalizm przetrwania i kanibalizm rytualny. Podobnie było z papugożerstwem. Prześledźmy więc historię tych, którzy jadali papugi wcale nie dla przetrwania. Kiedy Aleksander Wielki ze swoich wypraw do Indii przywiózł do Macedonii papugi aleksandretty, stały się one popularnym elementem luksusu i wyznacznikiem statusu społecznego. Ale w świecie hellenistycznym, ze względu na ich zdolności naśladowcze, wykorzystywane były wyłącznie jako papugi do towarzystwa. Dzień dobry Państwu, jestem Karol, mieszkam w Warszawie na Mokotole. Litwo ojczyzną ty jesteś Jakole. Na szczęście dla nich, grecki pisarz Aelian zauważył, że w ich ojczyźnie żaden Hindus nie jada papug, pomimo ich dużej liczby, ponieważ Brahmini uważają je za święte. wierzą oni też w reinkarnację, a papuga może być przecież czasową siedzibą dla ludzkiej duszy. Ale to chyba nie dlatego początkowo pominięto je w europejskiej diecie. Poza tym traktowano je jako zwierzęta domowe, a więc często jak członków rodziny. Przypisano im więc jakieś cechy człowieczeństwa, wzmocnione dodatkowo posiadaniem umiejętności naśladowania ludzkiej mowy. Zjedzenie papugi byłoby więc swoistą formą kanibalizmu. Jednak wraz z podbojami rzymskimi szybko się to zmieniło. Fascynacja Rzymian papugami zyskała również aspekt kulinarny. Stosunek Rzymian do papug był nieco bardziej skomplikowany. Mimo że w poezji wychwalali ich piękno i zdolności naśladowcze, a gdy odeszły, lamentowali i urządzali im okazałe pogrzeby, to jednak robili to nie po to, by je opłakiwać, lecz żeby pochwalić się swoim bogactwem. Ale w rzeczywistości traktowali je na równi ze swoimi niewolnikami. Papugi, podobnie jak niewolnicy, miały jedynie zabawiać i podnosić ich status społeczny. Być może właśnie ten władczy stosunek do papug i traktowanie ich bardzo przedmiotowo spowodował, że Rzymianie chętnie widzieli je również na swoich stołach. Stały się ekstrawaganckim przysmakiem bogatych i sławnych. Zachowała się nawet słynna książka kucharska Apicjusza, prawdopodobnie z I wieku naszej ery, z przepisami na potrawy z flamingów i papug. Papuga flaminga oskup, wypatrosz, pozbaw głowy, umyj i spasz. Włóż do garnka, dodaj wodę, sól, koperek i odrobinę octu. Obgotuj. W moździerzu zmiażdż ziarna pieprzu, kminku, kolendry, korzeń drzewienia, miętę i rutę. Przyprawę zalej wodą pozostałą po gotowaniu ptaka. Dodaj trochę moszczu winnego, aby nadać kolor. Trochę octu, daktylę. Zagęść i w miarę potrzeby przeceć. W tym sosie dokończ duszenie ptaka sporem i natką kolendry. Podawaj ptaka w sosie.
Rzymski cesarz Elagabalus, który zasłynął z wszelkiego rodzaju ekscesów, nie tylko kulinarnych, na swoich słynnych ucztach, tonących w płatkach kwiatów, serwował m.in. mózgi flamingów, języki słowików, wnętrzności ryb oraz głowy bażantów, pawi i papug. Papugami karmił nawet swoje lwy. Rzymski poeta Klaudian opisuje jedną z takich uczt. Przybyli tam lubieżni chłopcy, rozpustni siwobrodzi, których największą chwałą było obżarstwo. Ich głód wzbudzają tylko drogie mięsa, wielookie pawie lub ten kolorowy ptak przywieziony z najdalszych Indii, który potrafi mówić. W średniowiecznej Europie tradycja jedzenia papuziego mięsa została przerwana z powodu braku papug. Ale miała wyjątkową szansę, żeby się odrodzić 1000 lat po upadku Cesarstwa Rzymskiego. Po tym, jak europejscy odkrywcy podbili nowe ziemie pełne papug i na rynek europejski zaczęły przybywać transporty papug z Ameryki. Kolejno odkrywane ziemie nazywano wręcz krainami papug. Dlaczego więc psitakofagia nie odrodziła się w renesansie, mimo że zaczęto wtedy sięgać do ponurych szczegółów kulinarnych z klasycznych poezji, a zbiór przepisów kulinarnych Apicjusza ukazał się drukiem w 1498 roku i stał się najpopularniejszą z drukowanych książek kucharskich. W ciągu następnych kilku stuleci jej wydania wznawiano w całej Europie. Gdyby psitakofagia się wtedy odrodziła, prawdopodobnie i tak nie jadalibyśmy papug do dziś, bo większość ich gatunków uległaby już z pewnością zagładzie. Ale przeszkodą dlatego, że nie powróciły one na stoły europejskiej renesansowej arystokracji, nie były ani ich wysoki koszt, ani upodobania kulinarne ówczesnych bogaczy, które dziś na pewno budziłyby wstręt. Posłuchajcie, o jakich przysmakach fantazjuje bohater komedii Alchemik Bena Johnsona z 1610 roku. Moje mięso będzie podawane w indyjskich muszlach, języki karpi, popielice i pięty wielbłądów, wąsy brzan i pęczniejące, soczyste sutki tłustej, ciężarnej maciory, świeżo odcięte. Takimi wypełnionymi mlekiem sutkami świni posilali się m.in. goście na hucznym przyjęciu weselnym Eleonory Aragońskiej, córki króla Neapolu w 1473 roku. Dlaczego więc na europejskie stoły nie powróciły również głowy papug, jak na ucztach Elagabalusa? Starożytnym Rzymianom przecież nie przeszkadzało je jadać, pomimo że chętnie trzymali je również do towarzystwa i opisywali łączącą ich z nimi wspaniałą więź. W Ameryce sytuacja była podobna. Odkrywcy zauważyli, że te lepiej gadające papugi, jak na przykład amazonki, były pupilami. Trzymano w domach również ogromne ary, którym wyrywano piękne, cenne pióra służące do celów religijnych. Ale inne papugi, jak na przykład ary marakana, były popularnym pożywieniem, a było ich tak dużo, jak u nas gołębi. Dlaczego więc papugi przywożone z Ameryki nie trafiły ponownie na europejskie stoły? Decydującym dla dalszego rozwoju europejskiej historii kulinarnej był przede wszystkim okres, który nastąpił po odkryciu Nowego Świata, czyli wiek XVI. Bo od XVII wieku było już jasne, że Europejczycy myśleli o papugach już tylko jako o zwierzętach domowych, cudach zoologii, ozdobach, ale nie jako o obiedzie. Otóż po odkryciu Ameryk papug nie traktowano już tak, jak w tradycji wschodu. Kiedy było już wiadome, że Kolumb wcale nie dotarł do Indii, papugi zaczęto kojarzyć z zupełnie inną kulturą, bowiem wraz z odkryciem Nowego Świata zaczęły pojawiać się również inne doniesienia z wypraw o kanibalizmie tubylców. W relacji z drugiej podróży Kolumba znalazł się słynny opis sceny pierwszego zetknięcia się z kanibalizmem. Kapitan zszedł z łodzi na ląd. Gdy tylko tubylcy nas zobaczyli, rzucili się do ucieczki, a on wszedł do domów i stamtąd zabrał 2 papugi, bardzo duże i bardzo różniące się od wszystkich wcześniej widzianych, i zabrał trochę wszystkiego, zwłaszcza 4 lub 5 ludzkich kości rąk i nóg. Kiedy to zobaczyliśmy, podejrzewaliśmy, że wyspy są zamieszkałe przez ludzi jedzących ludzkie mięso. A oto późniejszy, zniekształcony opis tej sceny.
Po wejściu do domów tubylców w dużym naczyniu do gotowania odkryli gotowane ludzkie mięso wraz z papugami i gęsiami oraz inne części ludzkiego ciała nabite narożem. I znaleźli kości ludzkich rąk i nóg, starannie zakonserwowane, uformowane w groty strzał. A więc papugi w jakiś sposób przemieściły się do garnka z ludzkim mięsem, stając się składnikiem kanibalskiego gulaszu. Nieważne, że opis praktyk tubylców został później nieco naciągnięty. Papugi zaczęto kojarzyć z kanibalizmem, a to wykluczyło ich mięso z europejskiego menu. Tak więc papugożerstwo, choć we współczesnych Europejczykach budzi na pewno wstręt, nie było dla papug wcale tak ogromnym zagrożeniem, jakim stał się na przykład XIX-wieczny przemysł kapeluszniczy, który doprowadził do zagłady wielu gatunków, o czym opowiedziałem już w poprzedniej części tej serii.